Czy to możliwe, że gdy długo nieużywane ogniwa LiFePO4 przepuścimy przez kilka pełnych cykli ładowania i rozładowania, nastąpi hard reset i zwiększą swoją pojemność? Nie. Dziękuję. Jeżeli wciąż oglądacie, to już wyjaśniam, o co chodzi. Pod filmem, w którym porównywałem nowe ogniwa z używanymi, padło w komentarzach pytanie użytkownika Robsam o takiej treści. Macie, jeszcze jedno pytanie. Czy możesz zrobić test tego najsłabszego ogniwa Synopoli? Mianowicie kilka razy rozładować i naładować ponownie, wtedy sprawdzić, czy pojemność się zwiększy. Później jeszcze kilka innych osób gdzieś tam o podobną rzecz pytało. No i stwierdziłem, że okej, spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A najsłabsze ogniwo, o którym mówiliśmy, to Synopoli o oznaczeniu moim B3C2, które osiągnęło wynik 217,2 Ah przy rozładowaniu prądem 40 A. Jeszcze zanim przejdę do omówienia wyników i dlaczego ten wynik jest negatywny, to chciałbym podziękować koledze z kanału Tomasz Chudy, który prowadzi tutaj też kanał o akumulatorach, ale takich, których nie lubimy, czyli kwasowych, który pomógł mi zrozumieć, że mój tester posiada taką funkcję jak cycle, czyli można sobie ustawić jakiś tam ciąg zdarzeń, ciąg powiedzmy opcji ładowania, rozładowania i później dowolną ilość razy to powtórzyć. Także dzięki Tomek, zapraszam Cię oczywiście na jego kanał, możecie też tutaj ciekawych rzeczy sporo się dowiedzieć. Ale dobra, wróćmy do naszego testu. Zobaczcie, tutaj na ekranie mamy wynik testu, czyli tak, ładowanie, rozładowanie. Takich pełnych cykli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Cały pojedynczy cykl był realizowany dokładnie tak samo jak moje standardowe testy, czyli najpierw ładujemy do napięcia 3,65 V, następnie czekamy, jest faza CV, tak, zjeżdżamy sobie do 1 ampera, czyli wysycamy sobie ogniwo, następnie jest 5 minut przerwy, i następuje cykl rozładowania. Rozładowujemy do napięcia 2,8 V z tego względu, że tak te ogniwa po prostu wcześniej testowałem, żeby było to w tych samych warunkach testowane, to tak już zostawiłem. W momencie, kiedy osiąga 2,8 V jest od razu cut-off, 5 minut przerwy i znowu cykl ładowania i to się powtarza. I zobaczmy, jakie osiągnęło to ogniwo wyniki. Pierwsze ładowanie, tutaj, tak. Mamy załadowane do ogniwa 216,1 amperogodziny, tak? Czyli de facto mniej o niecałą 1 amperogodzinę w stosunku do tego, co wyszło z ostatniego, powiedzmy, rozładowania. Później mamy oczekiwanie i pierwsze rozładowanie 219,1, czyli w stosunku do ostatniego testu jest to niecałe 2 amperogodziny więcej. Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Kolejny cykl ładowania i już ładujemy o tam 0,3 Ah mniej do ogniwa niż z niego wyciągnąłem przed chwilą. Następny cykl rozładowania i znowu rozładowujemy. Co ciekawe, więcej wciąż niż do niego załadowaliśmy, ale już mniej niż było w poprzednim cyklu. I zobaczcie, że ta zależność jest dalej, tak? Czyli mamy tak. Ostatnie rozładowanie to drugie 218,9 i kolejne 218,8, czyli 0,1 mniej. I znowu ładujemy znowu trochę mniej i wyciągamy znowu trochę mniej. I to jest bardzo taki liniowy spadek. Kolejny cykl 218, zaraz tutaj sobie zrobimy 7 rozładowanie. I następne rozładowanie 218,6, tak? To ostatnie. Czyli między pierwszym rozładowaniem a ostatnim pojemność nie tylko nie wzrosła, ale jeszcze spadła o dokładnie 0,5 amperogodziny. No i w sumie nie wiem, jakie z tego wyciągnąć wnioski. Na pewno nie wzrosło, czyli mit o tym, że da się zrobić jakiś hard reset ogniwa LiFePO4 obalony, myślę. Natomiast no ciekawe, skąd wynika ta taka stopniowa zejście gdzieś tam pojemności. Nawet nie tyle pojemności rozładowania, bo bardziej dziwi mnie, że tego ładowania było mniej. Pomijając ten pierwszy, tak? Zobaczcie, 218,8
powiedzmy po pierwszym pełnym cyklu, później 218,50, 218,40 i 218,20, tak? Czyli coraz mniej to ogniwo jakby przyjmowało. No ciekawe. Ciekawe, jakie są Wasze wnioski na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, dam łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby ładnie rósł w siłę. To będzie więcej ciekawych testów. I cześć!